Dzień dobry, witam wszystkich na moich lekcjach wideo. Nazywam się Nina Minko, jestem skrzypaczką, kompozytorem i nauczycielem. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o takiej bardzo poważnej części akcesorii do skrzypiec, jak podpórka. Patrzcie, ja mam 3 różnych. To jest dla dorosłych, to jest moja osobista, a to jest dla dziecka. Widzicie? Oni różnią się, prawda? Dlaczego potrzebna nam podpórka? Zaraz Wam pokażę. Gdyby Wy chcieli wziąć skrzypce, tak, i przyłożyć ich do siebie, to patrzcie, widzicie, ile pustego miejsca zostaje między skrzypcami a ręką. Nie można skrzypce trzymać tak, no bo niemożliwe tak grać. Nie można położyć na ramię, bo tak też niemożliwe grać. Nie można tak zrobić, ani tak, ani tak. Skrzypce powinny być przedłużeniem naszego ramienia. Widzicie? I dlatego, żeby wypełnić tą przestrzeń, potrzebna nam podpórka. Podpórka to jest bardzo poważny detal grania na skrzypcach. Dlaczego? Bardzo często dzieci przychodzą do mnie, rodzice poszli z nimi do sklepu, kupili skrzypce, cały ekwipunek, całe zaopatrzenie i przynieśli podpórkę, która w ogóle do tego dziecka nie pasuje. Dlaczego? Bo widzicie, tu skrzypce leżą blisko do ramienia, pokazuję, o, widzicie, tu mała przestrzeń, ale tu jest wysoko. Dlatego ta podpórka powinna być nie taka, żeby równa, a powinna być tak jak ta, patrzcie. Tu wyżej, a tu niżej. To pasuje do ramienia, a to pasuje do tego miejsca na naszym ciele i tu właśnie podtrzymują skrzypce. Dlaczego? Bo skrzypce powinny być utrzymywane tak, żeby dziecko, młodzież, dorosła osoba mogła z tymi skrzypcami chodzić i śpiewać. Czyli na tyle powinien być luz, żeby w ogóle trzymanie skrzypiec to byłoby jak jeszcze jedna ręka człowieka. I wtedy nie będzie problemów ani z szybkim graniem, bo jak wchodzisz w wysoką pozycję, a skrzypce ci wypadają, to nic dobrego. Potem bardzo często, jak zwrócicie uwagę, w orkiestrach siedzą tak, trzymają skrzypce, boli szyja im. W ogóle zaczynają boleć lopatki, wszystko ciągnie się, boli, jest niewygoda. Potem mówią, dziecko przyszło do szkoły, tak chciało grać na skrzypcach, a teraz nie chce grać, nie chce ćwiczyć. A wiecie, czy może być przyczyna, że dziecko po prostu niewygodnie. Czyli u mnie był taki uczeń, który wymieniał gdzieś, no nie wiem, z 90 tych podpórek w sklepie muzycznym. On z nimi dogadał się, że będę wymieniać do tej pory, póki nie będzie mu wygodnie. I dogadał się z nimi. W końcu jakieś, nie pamiętam, która to była podpórka, ale on naprawdę chodził z tymi skrzypcami po pokoju i śpiewał. Wygoda była niesamowita. Czyli do każdych skrzypiec, do każdego dziecka potrzebna inna podpórka, zwłaszcza ja na przykład nie mam długiej szyi, ale są dzieci, ludzie, dorosłe, młodzież, u których szyja jak u łabędzia. I wtedy trzeba szukać takiej podpórki, żeby i tu było wyżej, i tu było wyżej. Nie tak jak to, bo to do krótkiej szyi. Gdyby wy chcieli do ucznia z długą szyją założyć tę podpórkę, jemu na pewno byłoby bardzo niewygodnie. Ale przedłużenie już na następnej lekcji. Do widzenia.